Jeżeli nie dostarczysz swojej roboty na czas, to cię zwolnimy. Kiedyś ja się poprawię, albo kiedyś coś zrobię. Nie, to jest bez sensu. Nie... Zobacz, moim zdaniem to wygląda zupełnie inaczej. Musimy porozmawiać o tym. Moja racja jest mojsza niż twojsza, więc mój pomysł jest lepszy niż twój. Czyli nie możemy powiedzieć, że no dobra, tak, czuję, że ta osoba się nie przykłada, albo moim zdaniem to ma nieodpowiednie podejście do pracy. Nie, tu muszą być konkrety. Trzeba się przygotować, wysłuchać i zadziałać. Rzadko się zdarza, że ludzie przychodzą do pracy i wymyślają jakieś pomysły, żeby zrobić coś złego. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rejkowski. Słuchaj Paweł, bardzo dziękuję, że nam przygotowałeś studio. Bardzo dobrze przygotowane. Niestety kolejny raz nie włączyłeś kamery, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną jesteś i masz ładną koszulkę. Tak, zajebisto. Też o tym myślę. A weź spadaj na drzewo z takim feedbackiem. Pewnie niektórzy z Was poznali, że to był feedback bardzo popularny, metoda kanapki. Wiecie, czym są kanapki, nie? Jak jedziecie do McDonalda i weźmiecie sobie taką kanapkę, ona wygląda pięknie, jest super i tak dalej. Wiele z Was, jeżeli korzystacie z tych fast foodów, na przykład na trasie, licząc na to, że pójdę zjeść do McDonalda, bo to przynajmniej jest pewne. Tak, jest to pewne, ale jak będziecie po tym się czuć i wyglądać? No to odpowiedzcie sobie na to sami, jeżeli będziecie tylko i wyłącznie jeść w maku, wciągać te burgery, frytki, zapijać kolą, no to za daleko nie pojedziecie. Usiłowałem udzielić Pawłowi informacji zwrotnej w takiej metodzie kanapki właśnie popularnej, czyli no najpierw coś miłego, potem ta rzecz, która mnie wkurzyła, czy mi się nie podoba, a potem jeszcze na do widzenia, żeby mu było przyjemnie coś miłego. No i Paweł, to zadziałało? Zadziała na Ciebie taka informacja zwrotna? Oczywiście, że nie. No bo przy takich sytuacji czekasz się tylko i wyłącznie na wpierdziel. My bardzo dobrze znamy te kanapki. Uczyli nas tego przez lata. Wszystkie szkolenia, książki ze starego typu zarządzania, bo że tak powinno się dawać, bo najczęściej tylko cisnęliśmy, że to jest źle, to jest źle, to jest źle. I teraz obie metody feedbacku, czyli mówienie tylko, że jest źle i mówienie tylko w sposób kanapkowy, że powiem Ci coś miłego, później Ci dopierdzielę i na koniec to tam tą kupę zawinę w sreberko i jeszcze tam posmaruję jakimś masełkiem, czekoladą, żeby ładnie wyglądało. One są złe. Jak to Krzysiek powinno być? I w tym odcinku porozmawiamy o takich podstawowych sposobach udzielania informacji zwrotnej w dwóch sytuacjach. Bo tak bardzo uproszczając, to mamy dwie sytuacje, kiedy komuś chcemy coś powiedzieć. W obu sytuacjach chodzi o to, że ta informacja zwrotna to jest reakcja nasza na to, co mówi albo robi druga osoba, albo na konsekwencje tych działań, czyli ktoś zrobił, coś się wydarzyło, no i my na to reagujemy. Celem tego jest wpłynięcie na zachowanie i efekty pracy. Jedna z takich sytuacji to jest taka, że ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, no i my na to reagujemy, chcemy, żeby mu udzielić informacji na temat tego, jaka jest nasza opinia na temat tego pomysłu, czy jakiejś tam idei, czy czegoś, co ktoś zrobił. A drugi typ, trochę inny, to jest taka informacja zwrotna korygująca, czyli że chcemy komuś uzmysłowić, czy chcemy zmienić czyjeś zachowanie, żeby nie robił jakichś rzeczy, które są poza normami, czy poza tym, na co się umówiliśmy. Może robi coś niebezpiecznie, albo nie tak jak trzeba, nie osiąga takich rezultatów, jakbyśmy chcieli. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku na temat ograniczania rzeczy, ograniczania i wybierania tego, co jest najważniejsze, tak i w feedbacku mamy wiele narzędzi, wiele modeli, wiele sposobów. I tutaj dostajecie ten najprostszy, czyli 3-krokowy model, kiedy trzeba się przygotować, wysłuchać i zadziałać. Krzysiek, prepare, listen, act. Jak to działa i po co to jest? To warto sobie zapamiętać za każdym razem, kiedy ktoś nas o coś pyta i na przykład właśnie taką informację zwrotną na temat jakiegoś pomysłu, albo my chcemy skorygować jakąś postawę. Bo przeważnie jest tak, że działamy w tej części act, czyli właśnie działaj, czyli ktoś nas o to zapyta, albo widzimy, że ktoś coś zrobił nie tak, no i od razu mówimy, słuchaj, rób inaczej, nie możesz tak robić, albo moja opinia jest taka, już strzelamy z konkretami. A tutaj trzeba zacząć właśnie od tego prepare.
I teraz zacznijmy od tego elementu, kiedy tego rodzaju informacji zwrotnej, kiedy ktoś do nas przychodzi z pomysłem. Jestem pewien, że mieliście setki takich sytuacji. Ktoś rzuca jakiś pomysł, nie wiem, zróbmy to w taki, a nie inny sposób, jakieś rozwiązanie techniczne na przykład. I wtedy znajduje się taka osoba, albo to może wy jesteście, gdzie mówicie, nie, to jest bez sensu, to jest zły pomysł, zróbmy to inaczej. Często taka odpowiedź jest bez odpowiedniego przygotowania. Warto, zanim się odpalimy, mówiąc, jakie jest nasze zdanie, zastanowić się, o co w ogóle chodzi w tym pomyśle. Zastanówmy się, jakie cele chce osiągnąć ta osoba, a jakie cele musi osiągnąć Twój zespół czy cała organizacja. Jakie są oczekiwania na przykład organizacji. Gdzie ten pomysł, z którym ta osoba przychodzi, się rozjeżdża? Na czym polegają te różnice? Przedtem w ogóle zastanów się, w jaki sposób rozumiesz ten pomysł. Czy każdy element jest dla Ciebie dobrze zrozumiały? Czego nie rozumiesz, co Ci nie pasuje, co możesz zrozumieć inaczej? Chodzi o to, żeby zanim walniemy komuś na twarz z informacją, że to jest zły pomysł, czy nam się to nie podoba, to w ogóle spędzić chwilę, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. I w notatkach podlinkujemy odcinek, w którym mówiliśmy o tym, żeby nie być tym rapid responderem, bo dokładnie tak się nazywa i tam też mieliśmy konkretne techniki, które, jeżeli macie z tym duże wyzwanie, że po prostu wcinacie się ludziom, gadacie od razu i musicie najpierw przepracować ten stan, to też Wam może pomóc. Kiedy już trochę się zorientowaliśmy, o co chodzi w tym pomyśle, to no znów mamy chęć taką, żeby teraz już się wypowiedzieć, bo teraz już wszystko wiemy. Ale nie. Teraz mamy ten element listen, czyli wysłuchaj. I tutaj chodzi o to, żeby uzupełnić swoją wiedzę, żeby zadać pytania tam, gdzie coś właśnie nie jest dla nas jasne. Żeby się dowiedzieć o motywację autora pomysłu. Co za tym stało? Co go zainspirowało do tego, żeby to zrobić? Jaki problem chce rozwiązać i czemu akurat w ten sposób? W ogóle jakiś szerszy kontekst. Czasami zdarza się tak, że ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, który nam się z jakiejś przyczyny nie podoba, a okazuje się, że dla danego kontekstu, w którym to powstawało, dla danej sytuacji, dla danych ograniczeń, bo to też są ważne, że jakieś są ograniczenia, no to na przykład jest jedyne wyjście i to, co nam pierwsze przyszło na myśl, to nie jest możliwe do zrealizowania, bo są jakieś ograniczenia na przykład, które powodują, że to nie będzie możliwe. Kiedy pytamy, trzeba zadawać otwarte pytania, żeby ta osoba się wypowiedziała, żeby nie narzucać jakiegoś naszego pomysłu, naszej wizji, typu dlaczego nie zrobiłeś tak, a nie inaczej, dlaczego nie wymyśliłeś tego tak, a nie inaczej, tylko na przykład możemy wtedy zadać pytanie, zobacz, moim zdaniem w tym rozwiązaniu są takie pewne ograniczenia, które są narzucone na przykład, nie wiem, przez jakieś zewnętrzne regulacje. Czy wziąłeś to pod uwagę? No i ta osoba może powiedzieć, że nie wziąłem, ale może też powiedzieć, tak, wziąłem to pod uwagę, gdzieś tam doczytałem i się okazało, że możemy to obejść w zupełnie inny sposób niż dotychczas robiliśmy. Więc warto się nad tym zastanowić. I ostatnia rzecz, która w ogóle pomaga zasadniczo w życiu i w pracy, to zakładaj pozytywną intencję. Rzadko się zdarza, że ludzie przychodzą do pracy i wymyślają jakieś pomysły, żeby zrobić coś złego. Przeważnie jest tak, że wymyślają pomysły takie, żeby lepiej zrobić swoją pracę, czy żeby no właśnie dążyć do tego celu, który mamy wyznaczony. Istotne jest to, żeby chcieć zrozumieć, że właśnie te pozytywne intencje mają wszyscy i jeżeli nawet z kimś się nie zgadzamy, jeżeli czegoś nie akceptujemy, nie rozumiemy, to zamiast strzelać od razu do ludzi, którzy włożyli swój czas, włożyli energię w to, żeby dany temat rozkminić, wypracować, przynieść jakiś pomysł, rozwiązanie, no to wiecie, zanim strzelimy do nich, że to jest bez sensu i to nie jest po naszemu, a wiecie, no moja racja jest mojsza niż twojsza, więc mój pomysł jest lepszy niż twój. To jest beznadziejne podejście jako lidera, to jest strzelanie sobie w stopę, bo nie po to zatrudniacie świetnych ludzi, nie po to płacicie im kupę kasy, żeby teraz im mówić, jak to oni mają zrobić po waszemu i że wasze pomysły są najlepsze i tak naprawdę zbombardujecie ich kreatywność i nie oczekujcie później, że przyjdą z kolejnymi pomysłami, z kolejnymi rozwiązaniami. Oni będą czekać tylko na was, co wy powiecie, co zrobicie. Jeżeli nic nie zrobicie, to się nic nie zadzieje. I teraz, kiedy już zebraliście te informacje, wysłuchaliście tę osobę, no to jest ta część właśnie akt, czyli działania, czyli ten moment, kiedy wpływacie na ten pomysł, tę inicjatywę. Bo to już jest wpływanie. Czyli rozmawiając z tą osobą, opiszcie, jak rozumiecie ten pomysł, zauważcie mocne strony i to nie chodzi o to, żeby robić z tego kanapkę, ale żeby faktycznie zwrócić uwagę, że rzadko się zdarzają pomysły, które są całkowicie do kosza w 100%.
To jest też taki moment docenienia tej inicjatywy i zaangażowania, żeby nie było, że ktoś za każdym razem jak przychodzi do Was z pomysłem, to dostaje opierdziel i żadnej pochwały, więc to jest ważne. I wtedy jest moment, żeby zauważyć pewne problemy, które dostrzegamy z tym pomysłem. Ale to też nie jest tak, żeby zrobić listę, dobra, moim zdaniem tutaj jest 10 punktów, dlaczego ten pomysł jest zły. Tylko, żeby zachęcić kreatywnie do rozwiązania tych problemów. Czyli na przykład powiedzieć, słuchaj, a w jaki sposób możemy się odnieść do tej sytuacji, że zaprojektowałeś to rozwiązanie na przykład na 100 użytkowników na sekundę, a z naszych informacji wynika, że będzie 1000 użytkowników na sekundę. Jak do tego się odnieść? Co można z tym zrobić? Albo na przykład mamy jakieś określone wymogi prawne w naszej branży i nie widzę tutaj informacji o tym, jak na to odpowiemy, jak spełnimy te wymogi. Co możemy tu zrobić? Albo czy pomyślałeś o tym? No i wtedy to zachęca do tego, żeby ten pomysł wzbogacić, no i bardzo często powoduje, że ten pomysł właśnie będzie lepszy. Jestem pewien, że pamiętacie takie sytuacje, mieliście takich szefów, do których przychodziliście i dostawaliście od razu informację, czemu wasz pomysł jest zły. I ten szef robił to z dobrą intencją, no bo zna się najlepiej na tym wszystkim, chce wam pomóc, żebyście robili lepsze pomysły, ale przeważnie, przynajmniej ja po sobie wiem, że od takich szefów wychodziłem z takim poczuciem, że no nie chce mi się w sumie, przyjdę z kolejnym pomysłem i znowu dostanę opierdziel i listę, czemu to jest wszystko złe. A też pamiętam, że miałem takich szefów, że jak przychodziłem z jakimś pomysłem, bardzo chętnie się dzieliłem i nawet jeżeli ten pomysł miał jakieś niedociągnięcia, to ten szef zawsze mnie inspirował i wychodziłem z takim wrażeniem, że kurczę, fajny mam pomysł, mogę go trochę jeszcze wzbogacić, jeszcze raz przyjdę do mojego szefa i sobie porozmawiamy i na pewno coś fajnego z tego wyjdzie, a jeżeli nie, to się przynajmniej czegoś nauczyłem. No dobra, i tyle to było, jeżeli chodzi o feedback od strony pomysłów, ale to pomysły to jedno, a druga rzecz, no to sytuacja, kiedy chcemy skorygować jakąś postawę, kiedy coś jest nie okej, kiedy musimy powiedzieć, co nam nie pasuje, jak zachowanie na przykład danej osoby wpływa na zespół, czy w ogóle na projekt, czy dać feedback taki korygujący. I jak to można zrobić? W poprzednim typie feedbacku naszym celem było zainspirowanie do rozwiązywania jakichś problemów, zwiększenie kreatywności, a tutaj naszym celem jest korekta postawy, zmiana zachowania. Ważne, to nie jest na przykład dowalenie komuś, że no dobra, ktoś słabo działa, słabo pracuje, nie robi tak jakbyśmy chcieli, to jak mu 3 razy dowalimy, to w końcu się zauważy, że coś jest nie tak i weźmie się do roboty. No, przeważnie tak nie działa. I znowu zaczynamy tutaj zgodnie z metodą Prepare, Listen, Act, czyli przygotuj się, wysłuchaj i działaj. I znowu, przygotowanie. Przygotowanie to jest pierwsza rzecz. Musimy mieć konkrety, co jest nie tak w zachowaniu, w pracy tej osoby. Czyli nie możemy powiedzieć, że no dobra, tak, czuję, że ta osoba się nie przykłada, albo moim zdaniem to ma nieodpowiednie podejście do pracy. Nie, tu muszą być konkrety. Jakie są niedawne, konkretne przykłady sytuacji, w których pojawił się problem. Czyli na przykład dana osoba nie przygotowała raportu na czas. Najlepiej, żebyśmy mieli informację, że na przykład raport za październik, za wrzesień i za lipiec były nieprzygotowane na czas. Czyli też których konkretnie zadań to dotyczyło, żeby to jasne. Na czym polegał ten problem? Czyli, że na przykład było to 3 dni po deadline'ie. Albo, że był raport na czas, ale wszystkie dane były pomieszane i się nie zgadzały formuły. Trzeba mieć konkrety. Ważne jest to, żeby te konkrety mieć i pokazać z różnych perspektyw, bo często nasi ludzie mają tylko swoją perspektywę, ponieważ siedzą jako wykonawcy, programiści, testerzy, deweloperzy i oni widzą swoją perspektywę, a zbierając te wszystkie informacje, my również musimy się przygotować do tego, żeby pokazać perspektywę szerszą, czyli co to jest perspektywy tego pracownika, co dla niego to znaczy, co to jest perspektywy mojej jako menadżera, co to dla mnie znaczy, co to mi robi i co to robi w perspektywie zespołu i organizacji, czyli szeroko, żeby pokazać, że dane zachowanie, dana sytuacja jest dużo bardziej problematyczna nie tylko dla tej osoby i dla mnie, ale również wpływa na zespół, wpływa na organizację, wpływa na nasz dział, opóźnia procesy, wkurza klientów i ma realne konsekwencje, które trzeba pokazać, bo to, że pracujemy w jednej firmie i robimy rzeczy dla naszych wspólnych klientów, niekoniecznie oznacza to, że pracownicy, którzy są specjalistami, zwłaszcza ci, którzy są specjalistami,
rozumieją też kontekst dookoła biznesu, bo to są inne role, inne perspektywy, inne spojrzenia i my też rzadko z mojego doświadczenia uczymy ludzi w firmie, skąd bierze się kasa, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje, jak ten proces działa dalej, nie tylko w naszym wąskim wycinku, ale też szeroko i do tego też trzeba się przygotować. I tutaj podlinkujemy do jednego z naszych popularniejszych odcinków, a na pewno popularniejszych prezentacji Pawła, czyli skąd bierze się Twoja wypłata, bo to bardzo dobry odcinek. Kiedy już mamy te informacje na temat tych problemów, które wystąpiły konkretnych, to jest istotne, żeby to nie było tak, że teraz przygotujemy listę i komuś właśnie wrzucimy taką listę, tylko musimy znaleźć wzorce, nazwać je i sformułować ich konsekwencje, to o czym właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, czyli żeby mieć takie klasy problemów, czyli kwestia tych raportów, które nie są na czas, kwestia jakiegoś innego zagadnienia, chociaż przeważnie lepiej zostawić sobie jedno zagadnienie na jeden taki feedback, czyli żeby nie było takiej właśnie listy rzeczy, które nas wkurzają w tym, co robi ta osoba, tylko żeby to był konkretny wzorzec, który jesteśmy w stanie nazwać i potem poprzeć konkretami. I ostatni element tego przygotowania się to zaplanujmy spotkanie 1 na 1, czyli to nie jest coś, co robimy gdzieś tam w korytarzu, w przejściu, czy ad hoc zupełnie, czy co gorsza w obecności innych. O spotkaniach 1 na 1 mamy też kilka odcinków, więc wrzucimy linki w opisie. No a co na tym spotkaniu? Pewnie już się domyślacie, że nie przychodzimy na spotkanie i nie mówimy: dobra, słuchaj, Kowalski, masz takie a takie problemy i teraz dostajesz ode mnie informację zwrotną. Dobrze, żeby nie wyjeżdżać od razu z takim atakiem, tylko poznać kontekst takiej osoby. I wiadomo, że jeżeli spotykamy się często, to będziemy już trochę tego kontekstu mieli, ale niemniej jednak warto się zorientować, na przykład, jeżeli problem dotyczy jakiegoś projektu, to się zapytać: słuchaj, jak Twoim zdaniem się ten projekt posuwa? Jeżeli to dotyczy dowożenia jakichś zobowiązań, to warto zadać pytania takie na przykład jak ostatnio sobie radzisz ze swoimi obowiązkami, jak wygląda obciążenie obowiązkami u Ciebie. Jeżeli to dotyczy jakichś relacji, jakichś konkretnych procesów, no to na przykład jak oceniasz tutaj współpracę z jakimś tam działem, czy z jakimś podwykonawcą? Co Twoim zdaniem ciekawego, ważnego dzieje się na jakichś spotkaniach statusowych, co do których będziemy zaraz rozmawiać. I to daje kontekst do rozmowy. Przyznam, że tak w 3/4 przypadków jest tak, że ta osoba sama powie, że no słuchaj, ostatnio mam problem z dowożeniem na czas tych raportów. Czy ostatnio jakieś tam pojawiają się trudności w relacjach z daną osobą. W innych przypadkach ta osoba może powiedzieć: słuchaj, no właśnie ostatnio wszystko dowożę na czas, nie ma żadnych problemów, nikt nie narzeka. Za każdym razem to jest wartościowy taki punkt zaczepienia, bo jeżeli ta osoba też widzi, że jest jakiś problem, to już jest coś, co możemy dalej pociągnąć, czyli nawiązać do tego, powiedzieć: no widzę, że masz z tym problemy, porozmawiajmy o tym więcej, zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. A jeżeli ta osoba zupełnie uważa, że jest całkowicie inaczej, no total delulu, to wtedy można też do tego nawiązać i powiedzieć: zobacz, moim zdaniem to wygląda zupełnie inaczej. Musimy porozmawiać o tym. I znowu tutaj rozszerzamy perspektywę i dajemy się wypowiedzieć, czyli nie dopowiadamy, nie przerywamy, słuchamy. To jest coś, co jako menadżerowie musimy ćwiczyć non-stop, notorycznie, czyli ćwiczyć używanie ciszy i pauzy i zadać jedno pytanie, ważne, jedno pytanie. Nie róbcie czegoś takiego, że zadajecie pytanie kaskadując je następnym, czyli a jak tam w projekcie, a jak u Ciebie, a w sumie to jak Stefan, a w sumie co myślisz o tym, i w sumie dostaje człowiek 4 pytania złożone razem. Zaczyna na nie odpowiadać, a jeszcze jeżeli to jest osoba, która musi najpierw przemyśleć, jakie pytania dostała, i Wy nie umiecie wytrzymać tej ciszy, bo już trzeba przecież zagadać, spieszymy się, deadline'y nas gonią, musimy zaraz zasuwać i tak naprawdę wtrącacie się w proces myślenia takiej osoby, dopytując jeszcze, próbując ją nakierować, i to jeszcze najczęściej na swoje jakieś czy to pomysły, czy może jakieś takie przewidywania, czy próbując rozszerzyć dany kontekst, czy nakierować daną osobę. I to jest złe. Musicie zadać jedno konkretne pytanie, dlatego to przygotowanie jest tak ważne, i zamknąć paszczę i słuchać. Bo ta osoba Wam wszystko powie i słuchać ją aktywnie, czyli nie, kiedy on zaczyna mówić, Wy już zastanawiacie się: dobra, to jakie pytanie, co ja muszę zadać dalej, żeby teraz
podejść tą osobę tak, żeby wyszło na moje, albo żeby dojść tam gdzieś tam do sedna, tylko wysłuchajcie to od początku do końca. Nikt was nie goni, a to wam bardzo mocno zaprocentuje właśnie, żeby tą osobę wysłuchać, dowiedzieć się, co ona tam siedzi i tak naprawdę, kiedy wysłuchacie, co ma do powiedzenia, dopiero to przetworzyć, zweryfikować i pociągnąć tą rozmowę dalej. No i tutaj już jest kolejny etap, ostatni, czyli ten akt, etap działania. Tutaj jest drugą stronę, czyli niezależnie od tego, jakie są tłumaczenia tej osoby, dyskusje, to jest ten moment, kiedy wy musicie przedstawić konkrety. I tutaj mamy znowu taki 4-stopniowy framework, można powiedzieć Describe, Express, Specify, Consequences, Desk. Oczywiście znowu multum jest tych frameworków, ale ten jest prosty i uważamy, że na początek jest całkiem niezły. Czyli po pierwsze describe, opisz problem, same fakty, to o czym rozmawialiśmy, to co przygotowałaś wcześniej. Potem express, wyraź uczucia swoje oraz następstwa tych zachowań. Uczucia nie takie, że wkurza mnie to, tylko uczucia takie, że jestem zaniepokojony, na przykład, że jeżeli nie dostarczasz tych raportów na czas, no to potem się obsunie deadline projektu, albo nie dostaniemy jakiegoś finansowania, albo coś innego. Czyli również te następstwa. Potem specify, czyli sformułuj oczekiwania. Czego ja oczekuję, co się wydarzy. Czyli na przykład, proszę, żebyś dostarczał te raporty na czas. Albo, jeżeli 3 dni wcześniej widzisz, że nie dostarczysz tego raportu na czas, to wtedy daj mi znać, musimy coś zrobić, może ktoś Ci pomoże. No i ostatni punkt, consequences, czyli konsekwencje. To jest trochę trudne, bo tutaj musimy powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jeżeli nie zmieni zachowania. I to nie chodzi o to, że powiemy komuś, jeżeli nie dostarczysz swojej roboty na czas, to Cię zwolnimy, ale jednak trzeba się zastanowić, jakie to mogą być konsekwencje. Czasem to są jakieś takie twarde konsekwencje, na przykład zobacz, oceny naszego do bonusa są takie a takie, nie będę mógł Ci dać tutaj najwyższego bonusa. Ale czasem jakieś lżejsze, typu dopóki nie będziesz robić tych zadań w taki sposób, który jest satysfakcjonujący, no to na przykład nie będziesz dostawać takich bardziej odpowiedzialnych czy ciekawszych zadań. Trzeba się zawsze zastanowić, to wybalansować, co tu możemy powiedzieć o tych konsekwencjach. I potem to, co jest ważne, to działania muszą być sformalizowane, czyli to, czego zabrakło w kanapce, to jest to, że musimy porozmawiać z tą osobą, omówić, zachęcić ją do tego, żeby zastanowiła się, jak spełni te oczekiwania. I to czasem wymaga większego lub mniejszego wsparcia, czyli na przykład będę robić to, będę robić tamto, będziemy się informować w określony sposób. Spisujemy podsumowanie, to jest ważne, żeby mieć to w taki sposób, jaki jest powiedzmy uznany, czy tradycyjny w Waszej firmie, czy to w jakimś OneNote, czy w jakimś Miro, czy czymkolwiek innym. A potem trzeba często kontynuować to wsparcie, czyli na rozmowach 1 na 1, znowu odsyłamy do odcinka o rozmowach 1 na 1, trzeba pytać, wspierać, no i oczywiście dawać informację zwrotną. Miejmy nadzieję teraz już pozytywną, że fajnie, że to się zmienia, dobrze, że robisz, dobrze, że poprawiasz to, o czym rozmawialiśmy. I musicie być w tym konsekwentni, żeby wasi ludzie też wiedzieli, że nie odpuścicie, że jeżeli coś jest nie tak, to nie zgodzicie się z tym, że jest tak, ta osoba tak ma i ona tego nie dowiedzie. Musicie to sukcesywnie monitorować. Jeżeli ktoś ma z czymś wyzwania, po to jest w tej pracy i po to pracuje z Wami, żeby się nauczyć. Może dzięki temu będzie mieć okazję poprawić się, znaleźć lepsze metody, lepsze sposoby i działać, ale żeby to się wydarzyło, Wy nie możecie im odpuścić, nie możecie się zgodzić na to, że dobra, no to Ty już 5. raz masz znowu ten sam problem, to już w sumie dobra, zostawmy to, nic z tym nie robimy. Nie, musicie cały czas nad ludźmi pracować, rozwijać ich, tu też podlinkujemy learning plany, z którymi warto pracować. Umieć się na tym zatrzymać i działać, im lepiej w krótszych interwałach, czyli mierząc sobie na przykład zadania z tygodnia na tydzień, czy może nawet z dnia na dzień, jeżeli jest taka przestrzeń, żeby w miarę szybko te zmiany wdrażać od razu w życie, a nie na zasadzie, dobra, to teraz za 3 miesiące coś tam zrobić, bo to się rozjedzie. Jest takie prawo Parkinsona, które mówi, że tyle, ile czasu sobie damy, tyle wykorzystamy. I to się tyczy również feedbacku, to się tyczy również działań korygujących, to się również tyczy wszelkiego rodzaju planów i aktywności, więc im dalej będziemy je odkładać, im bardziej nie będą nieskonkretyzowane, tym mniej nam to da i kończymy wtedy z taką informacją, że no,
ja się postaram poprawić, nie? Jakoś tam kiedyś ja się poprawię, albo kiedyś coś zrobię. Nie, to jest bez sensu. Nie odpuszczajcie, działajcie. Podsumowując, niezależnie od tego, czy udzielacie informacji zwrotnej na temat pomysłu, z którym ktoś do Was przyszedł, czy w ogóle w dyskusji nad jakimś pomysłem, czy chcecie skorygować czyjąś postawę, to ważne jest, żeby pamiętać w zasadzie prepare, listen, act, czyli nie strzelamy od razu na początku, tylko przygotowujemy się, wysłuchujemy tę osobę, czy też dowiadujemy się więcej o jej sytuacji, o jej pomyśle i potem dopiero akt, udzielamy tych porad, informacji zwrotnych, czy prostujemy zachowanie. W przypadku korygującego feedbacku mamy metodę DESC, czyli Describe, Express, Specify, Consequences. To też warto o tym, żebyście pamiętali. Życzymy Wam efektywnego udzielania informacji zwrotnej. A to, o czym Wam powiedzieliśmy, to jest element naszej apteczki Litera. Takie tematy poruszamy również w szkoleniach, które organizujemy. Jeżeli jesteście zainteresowani konsultacjami, szkoleniami czy innym wsparciem z naszej strony, to zajrzyjcie na stronę nerd.management/konsultacje i wypełnijcie formularz. Może popracujemy razem. To tyle na dzisiaj. Trzymamy za Was kciuki. Jeżeli potrzebujecie więcej wsparcia, nie bójcie się, nie gryziemy. Piszcie do nas i widzimy się za 2 tygodnie, jak zawsze we wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć!